Wielokrotnie zapewne słyszałeś, jak ważna jest siłownia w treningu biegacza. Co jednak w momencie, w którym do siłowni dostępu nie masz, bądź zwyczajnie nie lubisz wykonywać jej właśnie w tym otoczeniu siłowniowym. Przychodzę Ci z pomocą i zaprezentuję dzisiaj pełny program ćwiczeń siłowych dla biegaczy, które możesz wykonać w domu przy użyciu minimalnej ilości sprzętu. Trening będziesz mógł wykonywać razem ze mną przez cały czas. Będzie to taka formuła follow along, gdzie będę tłumaczył również w trakcie, jak powinieneś wykonywać to ćwiczenie, na czym się skupić, a także w jaki sposób zwiększać ich trudność razem z czasem trwania. Nie są to ćwiczenia, które będą bardzo trudne, nie są to ćwiczenia wymagające ogromnej techniki. Wymagają one tylko zaangażowania i około 30 minut czasu, w zależności od tego, jak długie przerwy sobie zafundujesz. Przechodzimy do działania. Do wykonania tych ćwiczeń potrzebować będziesz minimalnej ilości sprzętu. Przyda Ci się jakieś krzesło, przyda Ci się również jakiś rodzaj obciążenia, jeśli będziesz go potrzebował. Mogą to być nawet butelki wody. Ja będę tutaj używał hantli ze względu na to, że chcę nieco trochę utrudnić sobie to wykonywanie ćwiczeń. I ostatnią rzeczą, której będziesz potrzebował, jest guma, którą będziesz zakładał pomiędzy nogi, tak aby dać opór do niektórych ćwiczeń. Co do samej struktury treningu, wykonywać ćwiczenia będziemy w tak zwanych super seriach, a więc będziemy łączyć jedno ćwiczenie, najczęściej na dolną partię ciała, ćwiczeniem na zupełnie inną partię ciała, na górną bądź partię antagonistyczną. Dzięki temu oszczędzamy czas i kompresujemy ilość pracy potrzebnej do wykonania w bardzo fajny blok treningowy. Zaczynamy od super serii bułgarskiego przysiadu z pompką. Wykonywać będziemy 3 serie po 10 powtórzeń bułgarskiego przysiadu i w super serii 3 serie po 12 powtórzeń pompki. Zaczynamy cały trening. Oczywiście możecie wykonywać to również bez obciążenia. Ja tutaj chcę sobie trochę utrudnić sprawę, więc dlatego też te hantle do rąk biorę. Odpowiednią odległość ustawienia nogi do bułgarskiego przysiadu możecie zmierzyć w ten sposób, że używając krzesła siadacie na nim guzami kulszowymi, czyli na tymi kośćmi, na których zazwyczaj siedzicie. Jedną nogę odstawiacie do przodu i to będzie ta noga pracująca właśnie. I później wstajecie i to jest ta odległość od krzesła czy od Waszego podparcia, którą powinniście utrzymywać. Następnie zakładamy sobie tylną nogę i jedziemy 10 powtórzeń. Dbamy o to, aby utrzymywać ustabilizowaną postawę i aby kolano nie uciekało nam do strony przyśrodkowej. Zmiana nogi. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Od razu przechodzimy do pompki. Ustawiamy się tutaj w pozycji takiej jak do planka. Pompki możecie sobie też również modyfikować. Możecie wykonywać je w ustawieniu szerokim, ustawieniu wąskim, w zależności od tego, nad czym chcecie popracować. I zaczynamy. Przerwę możecie określić sobie jako około 30 sekund do 1 minuty, w zależności od tego, ile będziecie potrzebować. Z drugiej zaś strony możecie również od razu przechodzić do kolejnej serii. I tutaj wszystko zależy od tego, jak będziecie przystosowani do tego treningu. Ja natomiast radzę, żeby jednak sobie trochę odpocząć i aby kolejną serię wykonać już tak, aby
przede wszystkim być w stanie robić sobie cały czas z prawidłową techniką te ćwiczenia. Ok. Przechodzimy do drugiej serii i tak jak wcześniej zaczynamy sobie od bułgarskiego przysiadu. Zrobię teraz akcent bardziej na mięśnie pośladkowe i tak jak zauważycie, pochylę się nieco tutaj w biodrach do przodu i teraz będę wykonywał to samo ćwiczenie. Zmiana nogi. I przechodzimy do pompek. Druga seria. Wykonywanie ćwiczeń też w super seriach daje to, że mamy naprawdę dużą ilość tego obciążenia, które jest odczuwalne w trakcie właśnie tego wysiłku, więc jesteśmy w stanie wykonać też na znacznie wyższej intensywności ten właśnie konkretny wysiłek. Będziemy ruszać z kolejną serią. Jeśli potrzebujecie więcej odpoczynku, spauzujcie sobie i ćwiczcie ze mną później dalej. I trzecia, ostatnia seria. Mimo tego, że jestem doświadczony w wykonywaniu tego typu treningów, również dosyć mocno się męczę. Ok, pierwszy blok, pierwszą super serię mamy zakończoną. W drugiej super serii będziemy wykonywać hip thrust, obunóż gdzie ją mam? Tutaj właśnie, z gumą pomiędzy kolanami.
Można dodać do tego też obciążenie na biodra, tak aby utrudnić sobie nieco to ćwiczenie, natomiast nie jest to konieczne. Hip thrust połączymy w super serię z Russian Twistem. Możecie wykonać to z butelką, możecie wykonać to z obciążeniem, z handlem, jeśli macie w domu. I jeśli chodzi o ilość powtórzeń, hip thrusta wykonywać będziemy 3 serie po 12 powtórzeń. Jeśli chodzi o Russian Twist, tutaj będziemy robić 3 serie po 20 powtórzeń, czyli po 10 na stronę. Do wykonania, tak jak wcześniej wspomniałem, będziecie potrzebować jakiegoś rodzaju podwyższenia. Najlepiej, żeby byłoby to coś, co nie do końca będzie się w stanie przesuwać. Krzesło, które tutaj widzicie, nie jest idealne pod tym kątem, no ale czasem to jest najlepsze, co mamy. Określamy sobie miejsce, w którym ma być postawiona stopa, jako równa linia z końcem kolana. I tutaj powinna być ustawiona pięta. Dzięki temu poczujecie mocną pracę mięśni pośladkowych. Opieramy się o nasze podwyższenie. Tak jak mówiłem, ja tutaj będę używał hantli i wykonujemy 3 serie, 12 powtórzeń. Zaczynamy. Dbamy o to, aby głowa nie odchylała się ku tyłowi i aby ruch był głównie z bioder. Macie czuć głównie pracę mięśni pośladkowych i następnie płynnie przechodzimy do Russian Twista, który oddziałuje nam głównie na mięśnie skośne brzucha. Tutaj polecam użyć sobie albo butelek z wodą, albo jakiegoś innego rodzaju obciążenia. I 20 powtórzeń zrobione. W niektórych z tych super serii zauważycie, że znacznie łatwiej jest odpoczywać, bo nie są one aż tak wymagające, jak chociażby właśnie Bulgarian Split Squat. Dlatego możecie sobie wtedy też tą serię oczywiście dopasowywać, skracać. I bardzo ważna sprawa odnośnie późniejszej progresji. Progresję możecie wykonywać sobie po prostu poprzez dokładanie ilości serii. Raczej nie polecam ilości powtórzeń, bądź możecie również modulować tempem wykonania ćwiczenia, ale o tym powiem Wam w następnej przerwie. Czas ruszać do kolejnej serii, czyli znowu zakładamy gumę, opieramy się o nasze podwyższenie, jeśli mamy obciążenie, zakładamy i jedziemy z drugą serią. Ok, mamy to. Można nawet nie ściągać gumy do tych Russian Twistów, tylko jechać od razu. To, o czym zacząłem mówić wcześniej, czyli jeśli chcecie utrudnić sobie wykonanie tych ćwiczeń, możecie nie tylko dokładać ciężaru albo dokładać ilości serii, możecie również zmienić tempo wykonania ćwiczenia. Im wolniej przede wszystkim wykonacie fazę ekscentryczną, czyli tą, w której schodzimy w dół, tym większa będzie ta praca i tym trudniej będzie ją wykonać. Dlatego zanim zwiększycie całą objętość, możecie popracować właśnie w ten sposób. Szczególnie w okresie takim budowania bazy,
którym większość z nas wykonuje tą siłownię, tak aby wtedy popracować nad siłą maksymalną. Jeśli chcecie zwiększyć dynamikę, to oczywiście wtedy wykonujemy ćwiczenie najszybciej jak się da. Natomiast raczej polecam ten zestaw na takie ogólne przygotowanie siłowe. I zaczynamy serię numer 3. Ok, i jedziemy z Russian Twistem. Ok, kolejna seria zakończona. I teraz będziecie potrzebować właśnie jakiegoś stopnia, jakiegoś rodzaju podwyższenia, ponieważ w kolejnej super serii wykonywać będziemy drop jumpy i bended monster walk, czyli ten spacer potwora z gumą pomiędzy kolanami bądź pomiędzy stopami. O tym, dlaczego pomiędzy kolanami lub pomiędzy stopami, będę jeszcze mówił, więc na ten moment możemy sobie krzesło odstawić. Lecę po mój stopień, step. Wy natomiast możecie użyć do tego schodka. Ok, dobra. Jak widzicie, mam swój step tutaj i za chwilę utnie mi głowę. Nie mam tutaj na tyle miejsca, aby cofnąć jeszcze bardziej kamerę, ale odwzorowujemy trochę te domowe warunki, pomimo tego, że znajdujemy się w Symferii. Tutaj wykonujemy sobie po 10 do 12 takich zeskoków. Dążymy tutaj do tego, aby jak najszybciej odbić się od podłoża i odbijamy się ku górze, a nie ku przodowi, po czym wracamy na stopień. To jest ćwiczenie już takie typowo dynamiczne. Później przechodzimy sobie od razu do Bended Monster Walk i tutaj będziemy sobie chodzić od jednej strony do drugiej. Także uwaga, ucinamy głowę i zaczynamy z trzecią super serią. Schodzimy ze stopnia, tak jakbyśmy chcieli z niego zejść, ale zeskakujemy i wybijamy się później do góry. Czyli hop, 1, 2, 3. Mamy 10 powtórzeń. Ja do najbardziej dynamicznych nie należę. Jestem w końcu długodystansowcem. I teraz wybór, czy zakładamy taśmę pomiędzy kolana, czy pomiędzy stopy, zależy od Waszego zaawansowania. Wszystkie badania pokazują, że założenie gumy na stopy zwiększa aktywizację mięśnia pośladkowego wielkiego i średniego, więc ja tak robię, natomiast dla początkujących guma pomiędzy kolanami w zupełności wystarczy. Robimy sobie tutaj taki marsz, że 8 do 10 powtórzeń na stronę, lekko uginamy nogi i maszerujemy. Możecie maszerować przez cały pokój oczywiście. Ja, żeby zostać w kadrze, będę starał się maszerować właśnie pomiędzy tym moim stopniem a granicą kadru. Pięć, jeszcze 5. Ok.
Dbamy przede wszystkim o to, aby w tym ćwiczeniu bardzo mocno kontrolować nie tylko fazę odwiedzenia i pójścia do boku, ale również fazę powrotu, tak aby ta noga nie wracała nam tak biernie i abyśmy czuli tą pracę właśnie pośladka. Stąd też napinamy brzuch, pochylamy się nieco w biodrach, maszerujemy na nieco ugiętych kolanach, co pozwala nam zaktywizować te okolice w znacznie większy sposób. I wracamy do drop jumpów. Tutaj ten zamach, który stosuję z góry, pomaga mi się później właśnie odbić. I druga seria Monster Walka. Pochylamy się i maszerujemy. Ok. Pamiętajcie, aby przy tym drop jumpie starać się lądować tak, aby kolana nie schodziły nam do środka, abyśmy lądowali w miarę stabilnie i aby to wybicie było później jak najszybsze. W moim wykonaniu nie wygląda to tak spektakularnie jak w przypadku chociażby koszykarzy z NBA, ale Wam biegaczom wszystkim również trochę tej dynamiki się przyda. Jedziemy z ostatnią serią. Zaczynamy. Ok. Ostatnia seria Monster Walków. Jedziemy. Ok. Teraz czeka nas kolejne ćwiczenie na kolejną bardzo ważną partię, a mianowicie na nasze łydki. Będziemy wykonywać sobie wspięcie na palce, które mogą być w dwóch ustawieniach, czyli w kolanach ugiętych oraz w kolanach wyprostowanych. Przy kolanach ugiętych bardziej aktywizujemy mięsień płaszczkowaty, przy kolanach wyprostowanych bardziej aktywizujemy mięsień brzuchaty. Wykorzystamy sobie dwie wersje i tutaj będziemy wykonywać 3 serie po 12 powtórzeń tego ćwiczenia. Natomiast będziemy wykonywać to w super serii z plankiem na boku, z tak zwaną muszelką, czyli clamshell. Tutaj będziemy gumę zakładać pomiędzy kolana i będziemy wykonywać sobie odwiedzenie w takim wzorcu, jakbyśmy otwierali książkę, co też zaraz zobaczycie. I tutaj wykonujemy 3 razy po 10 powtórzeń, ale uwaga, na stronę. Jeśli będziecie później progresować, możecie również wykonać sobie
te wspięcia na palce w formie jednonóż. Ja tutaj będę wykonywał je w formie obunóż, natomiast później oczywiście ta progresja może nastąpić w ten sposób. Także zaczynamy. Możecie dla równowagi chwycić sobie coś przed sobą. Nie musi to być cały czas wykonywane w takim wzorcu nierównoważnym. I zaczynamy sobie. Możemy w połowie serii zmienić ustawienie kolan. Wykonujemy 6 powtórzeń na mięśnie brzuchate i 6 powtórzeń na mięśnie płaszczkowate i głębokie zginacze stawu skokowego. Dbamy o to, aby ten powrót przede wszystkim był nieco wolniejszy. I teraz side plank, plank boczny z właśnie tą muszelką. Ustawiamy się tak, aby nogi stanowiły przedłużenie naszego tułowia. Unosimy się do pozycji planku i następnie wykonujemy odwiedzenie 10 razy na stronę. Zmiana strony. Tutaj dzięki temu, że jest to ćwiczenie obustronne, będziemy mogli praktycznie bez przerwy przejść do następnej serii wspięć na palce. Ok. Można nawet nie ściągać tej gumy, żeby było szybciej. I znowu przechodzimy do wspięć na palce. W połowie zmieniamy ustawienie. Ok. I znowu klamszele. I jedziemy. Zmiana strony. Ok, i ostatnia seria. Właściwie stopień może już podejść podstawkę i wykonujemy ostatnią serię wspięć na palce. Trochę się zapędziłem i wykonałem od razu 10 powtórzeń na mięśnie brzuchate, ale możecie oczywiście zmieniać w połowie. Ok, i ostatnia seria klamszelów. Hop. Zmiana strony. Pamiętajcie, aby tutaj również ten ruch powrotny nie był wykonywany zbyt szybko, ale aby trochę przytrzymać tą pracę.
Ok, mamy już większość treningu za sobą. Teraz będziemy wykonywać w ostatniej super serii rumuński martwy ciąg na jednej nodze. Tutaj będziecie potrzebować jakiegoś rodzaju obciążenia, niekoniecznie handli, mogą to być, tak jak wcześniej wspomniałem, butelki z wodą, w połączeniu z ćwiczeniem dynamizującym, już ostatnim, czyli pogo jump, takim dynamicznym skakaniem z palców. Dobrze, ruszamy sobie z pierwszym ćwiczeniem. Tutaj nie musimy wykonywać go od razu w pozycji, w której jesteśmy całkowicie niestabilni, czyli w pozycji właśnie tego ustawienia, w którym druga noga wędruje do tyłu. Można odstawić tylko nogę ku tyłowi i następnie, prowadząc ciężar blisko, wykonać właśnie ten rumuński martwy ciąg. Spróbujcie sobie dwóch wersji, zobaczycie, co będzie Wam lepiej leżało. Tutaj znacznie łatwiej wykonuje się to ćwiczenie bez niestabilnego podłoża. Wykonujemy sobie tutaj 3 serie po 10, 8 do 10 powtórzeń na jedną nogę. Jeśli chodzi o pogo jumpy, wykonujemy tutaj 3 serie po 20 powtórzeń. Jedziemy z ostatnią serią. Zabieramy sobie hantle i jeśli czujecie się pewnie, to oczywiście możecie wykonać właśnie to w tej pozycji, której ja Wam teraz pokażę, czyli schodzimy sobie do dołu, wychodzimy sobie do góry, całkowicie jednonóż. Ważne, żebyście tutaj tak naprawdę czuli pracę mięśni kulszowo-goleniowych i pośladków. Możecie również to wykonać sobie w tej wersji stabilnej. Zgięcie, pamiętajcie, ma być głównie w biodrach. Nie zginamy tutaj kręgosłupa. W tym treningu mamy na celu budowanie bardziej siły, a nie równowagi. Dlatego większości osób polecam wersję właśnie z tą nogą jedną ustawioną dla stabilizacji z tyłu. Super. Teraz przechodzimy sobie do pogo jumpów, w których będziemy po prostu skakać. Staramy się nie skakać tutaj z półprzysiadu, tylko za wykorzystaniem najbardziej stawów skokowych. I tutaj też moja głowa będzie trochę uciekała z kadru, natomiast zauważycie, że nie należy na pewno do najwyżej skaczących osób świata. Ok, zaczynamy 20 powtórzeń. Liczy się tu przede wszystkim dynamika i szybkość odbicia od podłoża. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli nie jesteście skoczkami zbyt dobrymi, nie przejmujcie się, wykonajcie to najlepiej jak umiecie. I wracamy do wykonania RDL-ów. Jeszcze 2 serie w tym treningu. Lecimy z pogo jumpami.
Trening może nie wydaje się bardzo długi, ale ze względu na skondensowanie właśnie tej ilości pracy jest on jednak nieco trudniejszy, aniżeli po prostu wykonywanie takich sobie ćwiczeń. Dlatego też właśnie idealnie służy osobom, które chcą poprawić tą siłę, ale nie mają za bardzo możliwości chociażby wyjścia na siłownię. Jedziemy z ostatnią serią. Ja też już czuję nieco zmęczenia mięśniowego. Jestem zaraz po roztrenowaniu, kiedy to nagrywam, także moja forma nie jest najwyższa, ale działamy. Ostatnie podrygi. Ok, trening zakończony. Jak widzicie, naprawdę z domowymi możliwościami mamy naprawdę bardzo fajną jednostkę za sobą. Tego typu jednostkę możecie sobie wdrażać, szczególnie przed raczej biegami spokojnymi, ewentualnie w dni, które już wykonaliście ciężki trening, tak aby też skorzystać z tego czasu i skondensować trochę moment, w którym wykonujecie silniejszy bodziec, a później następują po nim dni regeneracji. Jeśli natomiast będziecie mieć pytania odnośnie tego, jak dalej progresować sobie z tym treningiem, jak wpleść go właśnie w plan tygodniowy, bądź ile razy i po jakim czasie należy go zmienić, należy go właśnie sprogresować, dajcie znać wszystko w komentarzu. I to już koniec treningu. Mam nadzieję, że podobało Ci się i że czujesz się zmęczony, zmęczona i że przełożysz ten trening teraz na swoje bieganie. Pamiętaj, aby wykonywać go minimum raz w tygodniu. Optymalnie byłoby, gdyby w trakcie okresu przygotowawczego wykonywać taki trening razy 2. Pamiętaj o tym, aby jeśli cokolwiek Cię boli, jeśli odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości, przerwać ten trening i skonsultować się z fizjoterapeutą bądź z innym specjalistą. Trening nie jest po to, abyś odczuwał jeszcze większy ból, ale po to, abyś progresował i abyś zabezpieczał się właśnie przed kontuzjami w przyszłości. A jeśli podobał Ci się ten materiał i chciałbyś w przyszłości oglądać więcej tego typu rzeczy na moim kanale, rozważ proszę wsparcie na Patronite, gdzie dzięki temu będę mógł inwestować w wykonywanie o wiele większej ilości tego typu materiałów, tak abyśmy razem mogli rozwijać się jako biegacze. Zostaw oczywiście subskrypcję, zostaw łapkę w górę, podziel się komentarzem, jak podobał Ci się trening i jak poszło Ci jego wykonanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.